No dobra, no więc finalny montaż mamy zakończony. Przedstawię Wam już ostatecznie, jak to wygląda, gdzie co jest schowane. Tak więc tak prezentuje się otwarty bagażnik. Jedyne, co nas odróżnia od seryjnych rzeczy, to jest ten przycisk. Tutaj musimy niestety zrobić otwór. Jeżeli ktoś nie chce, może ten przycisk umiejscowić w innym miejscu, w niewidocznym, natomiast to jest takie standardowe miejsce. No i jedyne, co widzimy poza tym, to siłowniki elektryczne. Tu są zrobione uszczelki, jest to szczelne. Tutaj mamy seryjne te mocowania kulowe, takie same jak były standardowo. Przewody, tu jest centralka w tym miejscu. Przewody idą do jednego siłownika, do drugiego. Następnie idą również tutaj do zamka. Ze centralki prowadzone są tędy do tej przelotki. Tą przelotką do kabiny tutaj dołem. Zresztą jak widzieliście wcześniej na filmie. I trafiają tu, idą do zasilania. Tutaj jest ten zamek. To jest dociąg. Jak zamknie się klapa, on jeszcze się wsuwa w tamtą stronę. Ten cały mechanizm, czekajcie, może tak zrobię, żeby pokazać. Ten cały mechanizm jest pod tym plastikiem poprowadzony i jest w tamtym miejscu za materiałem. Nie jest zupełnie widoczny, w niczym nie przeszkadza. Żadnej ani litra pojemności bagażnika nie tracimy za pomocą tej funkcji, za sprawą tej funkcji. Tak jak mówiłem, ten przycisk. Następnie instalacja idzie tutaj cała progiem. I trafiamy tutaj do skrzynki bezpieczników, która znajduje się za tym panelem. Jest przejściówka, jest wtyczka z bezpiecznikiem oraz tu mamy przycisk, który zamontowałem w ten sposób. Nie przeszkadza mi to zupełnie, z racji tego, że tam jest zaślepka. Nie robiłem otworu bezpośrednio w desce rozdzielczej, bo po prostu nie chcę. Ta zaślepka, która jest pod spodem, numer Wam zaraz wrzucę, kosztuje dokładnie 5 euro, więc nie jest to koszt. Jeżeli będziemy chcieli przywrócić do serii, zdemontować, to montujemy zaślepkę i nie ma żadnego problemu. W niektórych opcjach można by było ewentualnie zamontować tutaj, w tym miejscu, i też nie będzie problemu, natomiast ja sobie zamontowałem tutaj. Przycisk działa w dwie strony, można nim otworzyć, jak i zamknąć. Natomiast otworzyć, jeżeli mamy odpalony silnik, nie możemy otworzyć, dopóki nie otworzymy drzwi. Zabezpieczenie, żeby nie zrobić tego podczas jazdy. To jest dobra opcja. I teraz jeszcze na koniec wytłumaczę Wam, jak się otwiera ta klapa i jak się zamyka. A mianowicie mamy wiele możliwości kombinacji. Pierwszą jest kluczyk. Standardowo przytrzymując 3 sekundy przycisk, klapa otwiera się, bądź naciskając raz, klapa się zamyka. Możemy zamknąć klapę z tego przycisku, jak również możemy zamknąć klapę z tego przycisku. Czyli mamy 3 możliwości zamknięcia klapy. Zaraz właśnie to zamkniemy, tylko pokażę Wam jeszcze jedną funkcję. Jeżeli zamykamy klapę, jest dźwięk i chcemy zatrzymać ją w pewnym momencie, naciskamy przycisk, klapa się zatrzymuje. Natomiast naciskając ponownie, klapa wraca do pozycji i musimy to wykonać ponownie. Możemy też zamknąć za pomocą tego przycisku, przytrzymujemy 3 sekundy, klapa zjeżdża. Zobaczcie, że nie trwa to zbyt długo, ale później jest jeszcze taki dociąg. I mamy sygnał, że klapa zostaje zamknięta. Następnie, tak jak mówiłem, możemy otworzyć tym przyciskiem. Jest dźwięk. Klapa się otwiera do górnej pozycji. Mamy dźwięk i tyle. Tak samo możemy zamknąć tamtędy. Klapa posiada też zabezpieczenie, żeby nie zrobić tego siłowo. Jeżeli by miało kogoś domknąć, to ona się po prostu zatrzyma, czując opór. Tak więc mamy wiele kombinacji otwierania. Najwygodniejsza w zasadzie jest ta z kabiny. Aha, zamknę jeszcze raz. Zamkniemy znów za pomocą tego przycisku. Oczywiście ten przycisk również działa.
dociąga, zamyka. Ten przycisk również działa, więc jak mamy otwarte auto, naciskamy i klocha się otwiera. No w zasadzie tyle. Chyba wszystko wiecie. Fajnie, fajny bajer, polecam. Gdyby ktoś szukał, proszę pisać na priv. Powiem, co trzeba kupić. Powiem, które rzeczy mogę polecić, które raczej odradzać. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam serdecznie.